Wyobraź sobie, że każde wypowiedziane przez ciebie słowo jest nicią tkającą materiał twojej tożsamości. Pomyśl o tym. Sposób, w jaki się komunikujesz, to nie tylko przekazywanie informacji. Jest to okno do twoich myśli, emocji, wychowania, a nawet podświadomych przekonań. Co jeśli powiem ci, że wybrane przez ciebie słowa, ton, którego używasz i rytm twojej mowy mogą ujawnić więcej o tobie, niż kiedykolwiek zamierzałeś? Dzisiaj zagłębiamy się w coś naprawdę odkrywczego. Pod koniec tej dyskusji nie tylko zrozumiesz, dlaczego mówisz tak, jak mówisz, ale także odkryjesz ukryte aspekty siebie, których być może nigdy nie rozważałeś. A ostateczne objawienie jest najpotężniejsze ze wszystkich. Może całkowicie zmienić sposób, w jaki podchodzisz do komunikacji na zawsze. Język to więcej niż tylko narzędzie. Jest odciskiem palca twojego umysłu, podpisem twoich doświadczeń i odzwierciedleniem twojego wewnętrznego świata. Od sposobu, w jaki budujemy zdania, po słowa, które instynktownie wybieramy, każdy aspekt naszej mowy kształtowany jest przez coś głębszego, naszą psychologię, nasze środowisko, a nawet naszą biologię. Przypomnij sobie moment, kiedy spotkałeś kogoś, kto mówił w sposób, który natychmiast cię zauroczył. Być może ich głos był spokojny i kojący, a może ich słowa niosły ze sobą aurę autorytetu, który budził szacunek. Teraz porównaj to z kimś, którego mowa wydawała się rozproszona, wahająca się lub niepewna. Co sprawiło różnicę? Czy był to po prostu wybór słów, czy może coś więcej? Prawda jest taka, że sposób, w jaki mówimy, nie jest przypadkowy. Jest on pod wpływem niezliczonych czynników. Naszego wychowania, naszych kręgów społecznych, naszego kulturowego pochodzenia, a nawet sposobu, w jaki nasze mózgi przetwarzają informacje. Psychologia od dawna badała związek między językiem a tożsamością. Sigmund Freud na przykład wierzył, że nasze wzorce mowy często ujawniają podświadome pragnienia i wewnętrzne konflikty. Tymczasem współczesne badania z zakresu językoznawstwa pokazały, że nasze słownictwo i styl mówienia mogą wskazywać na wszystko, od poziomu pewności siebie po stan emocjonalny. Rozważ to. Badania wykazały, że ludzie, którzy często używają słów wypełniaczy, takich jak i typu, niekoniecznie mogą być niepewni tego, co mówią. W niektórych przypadkach słowa te służą jako narzędzie poznawcze, dając mówiącemu czas na przetworzenie informacji. Jednakże nadmierne używanie tych wypełniaczy może również sygnalizować nerwowość lub brak pewności. Z drugiej strony, osoby, które mówią z celowymi pauzami i kontrolowanym tempem, często sprawiają wrażenie bardziej pewnych siebie i autorytatywnych. A co ze słowami samymi w sobie? Nasz wybór słów jest być może jednym z najbardziej ujawniających aspektów naszej mowy. Badania w dziedzinie psycholingwistyki odkryły fascynujące spostrzeżenia na temat tego, jak użycie słów może odzwierciedlać cechy osobowości. Na przykład, ludzie, którzy używają więcej zaimków osobowych, takich jak ja i mnie, mają tendencję do bycia bardziej introspekcyjnymi i samoświadomymi, podczas gdy ci, którzy preferują terminy zbiorowe, takie jak my i nas, często wykazują silniejsze więzi społeczne i empatię. Istnieje również kwestia formalności kontra nieformalność. Pomyśl o tym, jak twoja mowa zmienia się w zależności od tego, do kogo mówisz. Zwracając się do bliskiego przyjaciela, twój ton jest prawdopodobnie swobodny, pełen kolokwializmów i slangu, ale kiedy rozmawiasz z przełożonym lub w profesjonalnym otoczeniu, twój język prawdopodobnie staje się bardziej ustrukturyzowany, precyzyjny i wyrafinowany. Ta zmiana nie jest przypadkowa. Jest adaptacyjną odpowiedzią, ukształtowaną przez uwarunkowania społeczne i wyuczone zachowanie. Teraz oto coś jeszcze bardziej intrygującego. Sposób, w jaki mówisz, może wpłynąć nie tylko na to, jak inni cię postrzegają, ale także na to, jak postrzegasz samego siebie. Psychologiczna koncepcja, znana jako relatywizm językowy, sugeruje, że język kształtuje myśl. Innymi słowy, słowa, których używasz nawykowo, mogą faktycznie wzmacniać określone wzorce myślowe i przekonania. Jeśli często opisujesz siebie używając negatywnego języka, mówiąc rzeczy takie jak „jestem w tym okropny” lub „zawsze coś psuję”, możesz warunkować swój umysł, aby zaakceptował te stwierdzenia jako prawdy. Z drugiej strony, jeśli świadomie starasz się używać pozytywnego i wzmacniającego języka,
możesz zacząć kultywować silniejszy i bardziej odporny sposób myślenia. Pomyśl o tym przez chwilę. Kiedy ostatnio naprawdę zwróciłeś uwagę na sposób, w jaki mówisz? Czy kiedykolwiek zauważyłeś pewne wzorce w swojej mowie, które mogą ujawniać więcej o tobie niż zamierzałeś? Poświęć chwilę na refleksję. Czy używasz słów, które podkreślają pewność siebie, czy wahanie? Czy mówisz z jasnością? A może twoje słowa czasami gubią się w niepewności? W miarę jak kontynuujemy, będziemy eksplorować jeszcze głębsze warstwy tego fascynującego tematu. Istnieją subtelne elementy w twojej mowie, które wykraczają poza same słowa i ton. Rzeczy, które sugerują twoją osobowość, twój status społeczny, a nawet poziom inteligencji emocjonalnej. I uwierz mi, ostateczne spostrzeżenie całkowicie zmieni sposób, w jaki myślisz o komunikacji na zawsze. Jesteś gotowy, aby odkryć więcej? Pomyśl o ostatniej rozmowie, którą odbyłeś. Czy byłeś w pełni świadomy, jak mówiłeś? Większość ludzi nie jest. Mamy tendencję do skupiania się na tym, co mówimy, a nie na tym, jak to mówimy. Ale prawda jest taka, że jak często niesie większą wagę niż co. Weźmy na przykład ton. Badania w psychologii komunikacji wielokrotnie pokazały, że ton głosu przekazuje więcej znaczenia niż same słowa. W rzeczywistości Albert Mehrabian, renomowany psycholog, zaproponował, że tylko 7% znaczenia pochodzi ze słów, podczas gdy 38% pochodzi z tonu głosu, a zdumiewające 55% pochodzi z mowy ciała. Oznacza to, że nawet jeśli starannie dobierasz słowa, jeśli twój ton nie pasuje do twojego zamiaru, twoja wiadomość może nie zostać odebrana w sposób, jakiego oczekiwałeś. Wyobraź sobie osobę mówiącą: wszystko w porządku. Te 3 słowa wydają się wystarczająco proste. Ale teraz wyobraź sobie, że są wypowiadane w różnych tonach. Jeden ciepły i uspokajający, inny zimny i odległy, a jeszcze inny sarkastyczny i lekceważący. Słowa pozostają takie same, jednak znaczenie zmienia się całkowicie w zależności od tonu. Dlatego niektórzy ludzie mogą bez wysiłku zwracać na siebie uwagę, podczas gdy inni zmagają się z tym, by być traktowanymi poważnie. Siła nie tkwi tylko w przekazie, ale w sposobie jego dostarczenia. Teraz zagłębmy się jeszcze bardziej. Rytm i tempo twojej mowy również odgrywają kluczową rolę w tym, jak inni cię postrzegają. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak pewni siebie mówcy mają tendencję do zwalniania swojej mowy, pozwalając każdemu słowu wywierać wpływ? To nie jest zbieg okoliczności. Kiedy jesteśmy zdenerwowani, naszym instynktem jest często przyspieszenie, jakbyśmy spieszyli się, by wypowiedzieć słowa, zanim nasze myśli umkną. Ale to może sprawić, że brzmimy niespokojnie lub niepewnie. Z drugiej strony, kontrolowane, mierzone tempo sygnalizuje pewność siebie, autorytet i opanowanie. Istnieje powód, dla którego niektórzy z najbardziej wpływowych przywódców w historii, pomyśl o Martinie Lutherze Kingu Jr. czy Baracku Obamie, są znani ze swoich przemyślanych, rytmicznych wzorców mowy. Ich słowa są starannie rozłożone, ich pauzy są celowe. Ta technika nie tylko czyni ich przekaz bardziej potężnym, ale także daje słuchaczom czas na przyswojenie i refleksję nad tym, co zostało powiedziane. Ale co z codziennymi rozmowami? Jak tempo wpływa na nasze interakcje? Badania sugerują, że odzwierciedlanie czyjegoś wzorca mowy, czy to w prędkości, tonie czy słownictwie, może faktycznie sprzyjać poczuciu połączenia i harmonii. Jest to znane jako lustrzenie językowe, podświadome zjawisko, w którym ludzie naturalnie dostosowują swoją mowę do osób wokół nich. Jest to mechanizm przetrwania społecznego, sposób na stworzenie poczucia znajomości i zaufania. Pomyśl o tym. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że kiedy spędzasz czas z kimś, kto ma wyraźny akcent lub sposób mówienia, zaczynasz przyjmować niektóre z ich wzorców mowy? To nie jest tylko zbieg okoliczności. Nasze mózgi są zaprogramowane na więzi społeczne, a mowa jest jednym z głównych narzędzi, których używamy do nawiązywania połączeń. Dlatego charyzmatyczne osoby często mają sposób na to, by ludzie czuli się komfortowo. Instynktownie dostosowują swoją mowę do swojej publiczności, sprawiając, że ich słowa wydają się bardziej przystępne i angażujące. Teraz porozmawiajmy o słownictwie. Słowa, których używasz codziennie, są bezpośrednim odzwierciedleniem twojego pochodzenia, wykształcenia, a nawet osobowości.
Rozważ, jak język różni się między różnymi grupami społecznymi. Słowa, których używamy w pracy, często różnią się od tych, których używamy z bliskimi przyjaciółmi lub rodziną. Ta elastyczność językowa znana jest jako przełączanie kodów. I jest to coś, co wszyscy robimy, czy to świadomie, czy nie. Na przykład, osoba może używać formalnego, wypolerowanego języka w profesjonalnym otoczeniu, ale kiedy rozmawia z przyjaciółmi z dzieciństwa, może powrócić do bardziej zrelaksowanej, pełnej slangu mowy. Ta zdolność do przełączania się między stylami językowymi nie dotyczy tylko adaptacji, dotyczy tożsamości. Każda wersja naszej mowy reprezentuje inny aspekt tego, kim jesteśmy, ale jest coś jeszcze bardziej fascynującego – połączenie między słownictwem a zdolnościami poznawczymi. Badania pokazały, że osoby z bogatszym słownictwem mają tendencję do bardziej niuansowego myślenia. Słowa, których używamy, kształtują to, jak interpretujemy świat. Ta idea jest zakorzeniona w hipotezie Sapira-Whorfa, która sugeruje, że język nie tylko wyraża myśl, ale ma na nią wpływ. Innymi słowy, im więcej słów mamy, aby opisać doświadczenie, tym bardziej złożone staje się nasze zrozumienie tego doświadczenia. Weźmy pod uwagę emocje. W języku angielskim mamy stosunkowo ograniczony zestaw słów do opisywania uczuć. Szczęśliwy, smutny, zły, sfrustrowany. Ale w innych językach istnieją słowa, które ujmują stany emocjonalne z niezwykłą precyzją. Na przykład, japońskie słowo tsundoku odnosi się do aktu nabywania książek, ale nigdy ich nie czytania. Portugalskie słowo saudade opisuje głęboką, nostalgiczną tęsknotę za czymś, co może nigdy nie powrócić. Kiedy język ma słowo na określone doświadczenie, pozwala ludziom postrzegać to doświadczenie w bardziej namacalny sposób. Oznacza to, że rozszerzanie słownictwa nie polega tylko na brzmieniu inteligentnie, chodzi o rozszerzanie sposobu myślenia. Słowa, których regularnie używasz, kształtują Twoje postrzeganie rzeczywistości. Jeśli często używasz ograniczającego języka, fraz takich jak nie mogę, to niemożliwe lub po prostu nie jestem w tym dobry, możesz wzmacniać samodzielnie narzucone ograniczenia, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Teraz jest coś do rozważenia. Jak często naprawdę słuchasz? Jak mówisz? Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się w środku rozmowy i zapytałeś siebie, co moja mowa ujawnia o mnie? Czy projektuje pewność siebie, czy niepewność? Czy buduje połączenie, czy tworzy dystans? W miarę jak idziemy naprzód, zamierzamy zbadać coś jeszcze bardziej głębokiego, ukryty wpływ kultury, wychowania i uwarunkowań społecznych na sposób, w jaki się komunikujemy. A ostateczne spostrzeżenie jest najpotężniejsze ze wszystkich. Może sprawić, że przemyślisz wszystko, co myślałeś, że wiesz o komunikacji. Jesteś gotowy odkryć głębsze warstwy własnego głosu? Pomyśl o tym. Od momentu narodzin Twój głos, Twój sposób mówienia był kształtowany przez niewidzialne siły wokół Ciebie. Twoja rodzina, Twoja kultura, Twoje środowisko społeczne, nawet media, które konsumujesz. Każdy z tych elementów odegrał rolę w kształtowaniu unikalnego sposobu, w jaki się komunikujesz. Ale ile z tego jest naprawdę Tobą? A ile jest po prostu echem wszystkiego, co chłonąłeś przez lata? Zacznijmy od wychowania. Badania w socjolingwistyce pokazały, że nasze najwcześniejsze wzorce mowy są głęboko pod wpływem tego, jak nasi opiekunowie mówili do nas jako dzieci. Jeśli dorastałeś w środowisku, gdzie język był bogaty i ekspresyjny, istnieje duża szansa, że Twoje własne słownictwo i zdolność do artykułowania myśli rozwinęły się w zaawansowanym tempie. Z drugiej strony, jeśli byłeś otoczony bardziej restrykcyjną komunikacją, gdzie bezpośrednia ekspresja była zniechęcana, mogłeś nieświadomie przyjąć wzorce mowy, które odzwierciedlają wahanie lub autocenzurę. Pomyśl o tym, jak dzieci naśladują mowę swoich rodziców, nie tylko w słowach, ale w tonie, rytmie, a nawet w emocjonalnym ładunku, za pewnymi frazami. Jeśli dziecko często słyszy frazy takie jak „to niemożliwe” lub „zawsze coś psujesz”, może przenieść te werbalne wzorce w dorosłość, wzmacniając ograniczające przekonania, nie zdając sobie z tego sprawy. Z drugiej strony, dziecko wychowane w środowisku pełnym zachęty, możesz to wymyślić lub zawsze jest jakiś sposób. Może dorosnąć, mówiąc z większym optymizmem i pewnością siebie. Ale poza rodziną istnieje inna potężna siła w grze –
kultura. Język jest głęboko związany z kulturą, a różne kultury mają unikalne sposoby strukturyzowania komunikacji. Na przykład w społeczeństwach zachodnich mowa ma tendencję do bycia bardziej bezpośrednią i indywidualistyczną. Ludzie są zachęcani do otwartego wyrażania opinii, a asertywność jest często kojarzona z pewnością siebie. Tymczasem w wielu kulturach wschodnich mowa jest często bardziej pośrednia, z naciskiem na harmonię i kontekst społeczny. Cisza może być równie znacząca jak słowa, a to, co nie zostało powiedziane, może być równie ważne jak to, co zostało powiedziane. Rozważ to. Kiedy mówisz, czy masz tendencję do bycia bezpośrednim i konkretnym, czy też zmiękczasz swoje słowa, ostrożnie nawigując rozmowy, aby uniknąć konfliktu. Te tendencje nie są tylko osobistymi wyborami, są to kulturowe odciski, głęboko zakorzenione z lat ekspozycji na określony sposób interakcji ze światem. Nawet w tym samym kraju wzorce mowy drastycznie się różnią w zależności od regionu, klasy społecznej i społeczności. Ktoś, kto dorastał w środowisku akademickim, stale otoczony intelektualnymi dyskusjami, prawdopodobnie będzie miał bardzo inny sposób wyrażania siebie w porównaniu do kogoś, kto dorastał w dzielnicy robotniczej, gdzie mowa jest bardziej bezpośrednia, szybka i pragmatyczna. Żadne nie jest lepsze, ale oba ujawniają coś głębokiego o pochodzeniu i doświadczeniach danej osoby. A potem jest wpływ uwarunkowań społecznych. Społeczeństwo ma subtelne, ale potężne oczekiwania co do tego, jak powinniśmy mówić, w oparciu o czynniki takie jak płeć, status i zawód. Na przykład, badania wykazały, że przeciętnie kobiety mają tendencję do używania więcej języka zabezpieczającego, fraz takich jak myślę lub może powinniśmy spróbować, podczas gdy mężczyźni częściej używają asertywnych stwierdzeń. Nie jest to koniecznie różnica biologiczna, ale odzwierciedlenie norm kulturowych, które historycznie nagradzały różne style komunikacji u różnych płci. Podobnie, pomyśl o tym, jak ludzie dostosowują swoją mowę w zależności od tego, z kim rozmawiają. Polityk mówi inaczej do opinii publicznej niż do swoich bliskich przyjaciół. Lekarz używa żargonu medycznego, rozmawiając z kolegami, ale upraszcza swój język, wyjaśniając coś pacjentowi. Ta zdolność do przełączania kodów, do zmiany między różnymi stylami mowy jest oznaką inteligencji społecznej. Ale rodzi to również ważne pytanie. We wszystkich tych zmianach i adaptacjach, czy istnieje prawdziwy głos pod tym wszystkim? Teraz wkroczmy w świat nowoczesnej technologii i jej wpływu na język. W dzisiejszej epoce cyfrowej sposób, w jaki się komunikujemy, ewoluuje w bezprecedensowym tempie. Media społecznościowe, wysyłanie SMS-ów i technologia zamiany głosu na tekst zmieniły nie tylko to, co mówimy, ale jak to mówimy. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak sposób pisania wiadomości tekstowej różni się od tego, jakbyś mówił osobiście? Krótsze zdania, emotikony zastępujące ton, skróty oznaczające całe myśli. Te cyfrowe nawyki kształtują sposób, w jaki mówimy offline, subtelnie zmieniając nasze naturalne rytmy mowy i oczekiwania względem komunikacji. Rozważ to. Młodzi ludzie dzisiaj dorastają w świecie, gdzie komunikacja jest coraz bardziej asynchroniczna, co oznacza, że rozmowy odbywają się w opóźnionych, fragmentarycznych wymianach, a nie w dialogu w czasie rzeczywistym. Ta zmiana wpływa na czas skupienia uwagi, cierpliwość w rozmowie, a nawet sposób, w jaki przetwarzamy język mówiony. Czy kiedykolwiek czułeś, że twoja zdolność do pozostania zaangażowanym w długą rozmowę zmniejszyła się na przestrzeni lat? To nie przypadek. Jest to produkt uboczny świata, w którym natychmiastowe odpowiedzi i szybkie wymiany są normą. Ale mimo wszystkich tych zewnętrznych wpływów jest jedna rzecz, która pozostaje stała. Twój głos jest nadal twój. Nawet jeśli został ukształtowany przez kulturę, rodzinę, społeczeństwo i technologię, istnieje podstawowa autentyczność, która należy tylko do ciebie. I to prowadzi nas do najpotężniejszego objawienia ze wszystkich. Sposób, w jaki wybierasz używać swojego głosu, może aktywnie kształtować twoją przyszłość. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że sposób, w jaki mówisz, może determinować twój sukces w życiu? Że słowa, których używasz, pewność w twoim tonie i sposób, w jaki konstruujesz swoje myśli, mogą otwierać drzwi lub je zamykać. Istnieje powód, dla którego niektórzy ludzie mogą wejść do pomieszczenia
i przyciągnąć uwagę zaledwie kilkoma słowami, podczas gdy inni zmagają się z wywarciem wpływu, bez względu na to, ile mówią. Nie chodzi tylko o słownictwo czy inteligencję, chodzi o intencje. Kiedy stajesz się świadomy sposobu, w jaki mówisz, zyskujesz moc, aby go udoskonalić, przejść od mówienia z nawyku do mówienia z celem. Kiedy przechodzimy do ostatecznego spostrzeżenia, odkryjemy coś naprawdę zmieniającego życie. Zobaczysz, jak małe, celowe zmiany w sposobie, w jaki mówisz, mogą przekształcić nie tylko sposób, w jaki inni cię postrzegają, ale sposób, w jaki postrzegasz samego siebie. Jesteś gotowy odkryć, jak wykorzystać pełny potencjał własnego głosu? Co, jeśli powiedziałbym ci, że sposób, w jaki mówisz, nie tylko odzwierciedla to, kim jesteś, ale faktycznie kształtuje to, kim się stajesz? Że twoja mowa nie jest tylko pasywnym nawykiem, ale aktywną siłą zdolną do wpływania na twoją pewność siebie, twoje relacje, a nawet przyszły sukces. Oto coś, czego większość ludzi nigdy nie rozważa. Twój mózg słucha cię tak samo jak inni. Słowa, które wybierasz, ton, którego używasz i sposób, w jaki strukturyzujesz swoje myśli, wszystko to wpływa na twoje postrzeganie siebie. Jeśli stale mówisz w sposób, który pomniejsza twoje zdolności, mówiąc rzeczy takie jak „nie jestem w tym dobry” lub „nie wiem, czy dam radę”, twój podświadomy umysł zaczyna akceptować te stwierdzenia jako prawdę. Z czasem te werbalne nawyki kształtują twój obraz siebie, wzmacniając wersję siebie, która jest zgodna z twoimi słowami. Ale prawdziwe jest również przeciwieństwo. Kiedy świadomie wybierasz język, który jest wzmacniający, zdecydowany i pewny siebie, zaczynasz stawać się wersją siebie, którą te słowa reprezentują. To nie jest tylko retoryka samopomocy. Jest to poparte psychologią. Teoria autoprezentacji, opracowana przez psychologa Darrella Bema, sugeruje, że ludzie formują swoją własną tożsamość na podstawie swoich zachowań. Jeśli mówisz jak pewna siebie osoba, twój mózg zaczyna wierzyć, że jesteś pewną siebie osobą. Zastanów się, jak wpływowe postacie w historii używały mowy nie tylko do inspirowania innych, ale do przekształcania siebie. Liderzy, przedsiębiorcy i wizjonerzy wszyscy rozumieją, że sposób, w jaki się komunikują, kształtuje sposób, w jaki są postrzegani. A to postrzeganie z kolei kształtuje ich rzeczywistość. Więc jak możesz przejąć kontrolę nad tym potężnym narzędziem? Jedną z najbardziej efektywnych technik jest świadoma regulacja mowy. Aktywne udoskonalanie wzorców językowych, aby były zgodne z umysłem, który chcesz kultywować. Oto 3 kluczowe zmiany, które mogą mieć głęboki wpływ na sposób, w jaki mówisz, a w konsekwencji na sposób, w jaki żyjesz. 1. Zastąp wahający się język asertywnym językiem. Zwróć uwagę na to, jak często używasz zmiękczających fraz takich jak myślę, może, nie jestem pewien, ale podczas gdy te wyrażenia mogą być użyteczne w niektórych sytuacjach, nadużywanie ich może sprawić, że brzmi się niepewnie, nawet kiedy faktycznie wiesz, o czym mówisz. Spróbuj zastąpić je bezpośrednimi stwierdzeniami. Zamiast myślę, że to mogłoby zadziałać, powiedz to zadziała, ponieważ różnica w pewności siebie jest natychmiastowa. 2. Mów z celowym tempem. Jeśli masz tendencję do pośpieszania swoich słów, ćwicz zwalnianie. Pewni siebie mówcy nie spieszą się. Pozwalają swoim słowom wywierać wpływ. Kiedy poświęcasz czas, ludzie postrzegają cię jako bardziej rozważnego, bardziej kompetentnego i bardziej kontrolującego sytuację. 3. Wyeliminuj niepotrzebną autodeprecjację. Istnieje różnica między pokorą a autosabotażem. Wielu ludzi używa humoru lub swobodnych uwag, aby pomniejszyć swoją inteligencję lub zdolności, mówiąc rzeczy takie jak jestem w tym okropny lub nie mam pojęcia, co robię. Podczas gdy te stwierdzenia mogą wydawać się nieszkodliwe, tworzą wewnętrzną narrację, która wzmacnia niepewność. Zamiast tego spróbuj przeformułować swoje słowa. Zamiast mówić jestem w tym zły, powiedz uczę się, jak to robić. Zamiast nie mam pojęcia, powiedz rozgryzam to. Te małe zmiany przeprogramowują twój sposób myślenia, wzmacniając rozwój zamiast ograniczenia. A oto ostateczne, najpotężniejsze uświadomienie. Twój głos nie dotyczy tylko komunikacji, dotyczy kreacji. Za każdym razem, gdy mówisz, wzmacniasz wersję siebie,
Albo wzmacniasz pewność siebie, albo ją osłabiasz, albo otwierasz drzwi, albo je zamykasz, albo budujesz połączenia, albo tworzysz dystans. Więc zapytaj siebie, jaką historię opowiada moja mowa? Czy jest to historia siły, jasności i celu? Czy może jest to historia wahania, niepewności i ograniczenia? Masz moc wyboru. Zacznij już dziś słuchać, naprawdę słuchać, sposobu, w jaki mówisz. Zwróć uwagę na słowa, których używasz, ton, który przyjmujesz, rytm twojego głosu. Ponieważ gdy tylko staniesz się tego świadomy, zyskujesz zdolność do zmiany. A kiedy zmieniasz sposób, w jaki mówisz, zmieniasz sposób, w jaki jesteś postrzegany, zmieniasz sposób, w jaki myślisz, a ostatecznie zmieniasz sposób, w jaki żyjesz. Więc teraz, gdy znasz prawdę o swojej mowie, pytanie brzmi, jak jej użyjesz? Dziękuję za uwagę.